To jest jeden z moich ulubionych przysmaków i cenię go bardzo. Pyszne mięso połączone z galaretą. Wyrób z golonki na salcesonie wzorowany. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. 6,5 kg golonki. 4 tylne z kością ze skórą. Na razie wszystko mi jest potrzebne. Będzie z tego taki przysmak golonkowy, coś w stylu salcesonu golonkowego. Bardzo taką rzecz lubię. Świetne źródło kolagenu i świetnie smakuje. Ja to wykonam na soli zwykłej, więc stracę tutaj troszeczkę koloru. Ale ja też zamierzam to podpiekać, więc stosowanie soli peklującej nie byłoby wskazane. Ale gdyby to podpiekanie zrobić w niższej temperaturze, czyli tam do 120 stopni, albo z niego w ogóle zrezygnować i przejść do drugiego etapu, o którym później, to można to zrobić mieszając sól peklującą lub zwykłą, lub dać też samą peklującą po to, żeby mieć różowy kolorek tego. Jak ktoś tego potrzebuje i wymaga, to można. 70 g soli i jedna czubata łyżeczka cukru, w moim przypadku to jest 8 g cukru. Zmasakruję. Przede wszystkim opalę, dlatego palnik, bo na golonkach czasami gdzieś coś tam się znaleźć potrafi, więc na deskę, uważając, żeby tej deski nie zapalić, szybciutko to opalę, potem porozcinam to. Nie będę tego kroił na kawałki, bo i tak potem to będę gotował. Ale chodzi o to, żeby mieć dojście do środka, żeby móc tą solą z cukrem porządnie to natrzeć z każdej strony. Głównie od środka z mniejszym naciskiem na skórkę, ale gdyby zabrakło tej soli, która jest tutaj, to skórkę posypać już samą solą, bez żadnych innych dodatków i zostawić to trzeba przynajmniej na dobę. Można na 2, ale nie ma takiej potrzeby. Resztę wszystko opowiem w narracji. Ja słuchawki na głowę z dobrą książką i zaczynam pracę. Żeby nie marnować czasu, to trochę posłucham, trochę popracuję i jakieś dobro powstanie. Zaczynam od opalenia skóry na golonce. Palnik mocny, więc idzie błyskawicznie. Po opaleniu golonkę trzeba opłukać i osuszyć. Potem nacinam ją głęboko do kości w kilku miejscach. Następny krok to dokładne obsypanie, zwłaszcza wnętrza golonki, mieszaniną soli i cukru. Po zakończeniu ograniczam dostęp powietrza i wstawiam do lodówki. Po dobie rozkładam golonki na blachę. W celu optymalizacji rozłożenia można je dalej rozkroić. U mnie nie było takiej potrzeby. Piekarnik wcześniej nagrzałem do 180 stopni z termoobiegiem i teraz wstawiam golonki. Czas takiego podpiekania to około godziny, ale ważniejszy jest efekt. Powinny wyglądać tak po zakończeniu. Przekładam je teraz do wysokiego gara, starając się układać tak, by potrzebowały jak najmniej wody do przykrycia. To, co się z golonki uwolniło, także wlewam do gara. Zalewam to wszystko odpowiednią ilością wrzącej wody. Jak wspomniałem, wody nie powinno być za dużo.
Dodaję kilka ząbków rozgniecionego czosnku, kilka laurowych liści, płaską łyżeczkę mielonego angielskiego ziela, 2 łyżeczki ostrej papryki i łyżeczkę pieprzu. To na początek, potem będzie można ewentualnie korygować smak. Gotuję tak na wolnym ogniu do czasu, aż mięso będzie odchodzić od kości. Gdy efekt będzie już blisko, to czas spróbować i ewentualnie uzupełnić przyprawy. Tak wyglądają golonki, gdy trochę ostygły. Niemniej wciąż są gorące, więc muszę zabezpieczyć dłonie. Czas na sortowanie. Trzeba wybrać kości, oddzielić skórę i mięso na oddzielne kubki. Skórka jest mięciutka, teraz kroję ją w kostkę, tak około 1 cm. Nazbierał się tego cały talerz. Skórka ponownie wraca na blachę i ląduje w piekarniku w podobnych jak wcześniej warunkach. Teraz czas przecedzić wywar, a z tego co wyłapie sito jeszcze można trochę wybrać. Widać, że jest treściwy. Podpiekanie skórek zakończone. Efekt wizualny i smakowy jest niesamowity. Dopiero teraz mogę skórki zmieszać z mięsem. Czas na formowanie mini sarcesonów. Osłonka poliamidowa około 7 cm. Pomocny będzie też lejek do słoików, no i przydadzą się pomocne dłonie. Wkładam do osłonki mięso, a puste przestrzenie wypełniam wywarem. Nawet lepiej trochę wywaru dodać na początku. Jeżeli jest go za wiele, to trzeba usunąć. Całe mięso wylądowało w takich batonach, a wywaru jeszcze sporo zostało. Teoretycznie po wystygnięciu byłoby to gotowe do jedzenia, ale że dostęp świata zewnętrznego był dość długi, więc poddam to jeszcze pasteryzacji. Wrzucę do gara z gorącą wodą na godzinę, a temperaturę będę utrzymywał w okolicach 80 stopni. Dzięki temu produkt będzie bardziej trwały i będzie mógł trochę powisieć w lodówce. Po parzeniu go ostudzę, a potem właśnie do lodówki zniosę. Salceson golonkowy jest gotowy i można go wreszcie spróbować. Świetne połączenie golonki i galarety. Znakomity jest także smak dzięki podpiekaniu. Trochę pracy przy tym, ale efekt jest naprawdę powalający. Po prostu mniam mniam. Pachnie świetnie.
Mięciutkie, ale jednocześnie spójne. Bardzo fajny smak podkręcony przypiekanym mięskiem, przypiekaną skórką. I do tego teraz, jak ktoś lubi chlebek. Jak nie, to nie. Jak ktoś lubi musztarda, no zwykle konieczna, ale nawet bez musztardy jest to bardzo, bardzo smaczne. Trochę roboty przy tym jest, ale całkiem sporo tego wyszło i na kilka dni wystarczy. Coś fajnego. Bardzo się cieszę. Dobra, ja muszę się już wziąć za jedzenie. Pamiętajcie o tym, żeby na początku nie przesadzać z przyprawami. Jeżeli będzie trzeba, to potem już dosolić, czy też nawet dosolić już jak to będzie mięsko rozebrane i pomieszane, żeby dopiero w tym ostatnim momencie nadać charakteru, bo w garnku się łatwo pomylić. W każdym bądź razie to jeszcze nie wszystko, ponieważ mam jeszcze kilka naprawdę fajnych kawałeczków z solidnej galaretki, bo oczywiście nie cały wywar został wykorzystany i za chwilę Wam też to pokażę, ale to już w przebitkach po zakończeniu. Teraz się żegnam, bo muszę się wziąć za jedzenie. Bardzo mi się chce kilka plasterków jeszcze ukroić. Więc zrobię zdjęcie, z Wami się żegnam, do zobaczenia, proszę o łapki w górę, wszelkiego rodzaju komentarze, subskrypcje, udostępnienia, bardzo mile widziane. Do zobaczenia, na razie, hej. Kilka plasterków do zdjęcia. Nie wiem jak Wy, ale ja na sam widok robię się głodny. Dajcie znać w komentarzu, czy też tak macie. Musztarda jest jak najbardziej wskazana. Mam jeszcze kilka pojemników smakowitej galarety. Można ją zjadać bezpośrednio albo użyć jako bazę do wielu pysznych dań. Chcesz więcej filmów o wyrobach z golonki? To kliknij w kabelek widoczny na ekranie. Zapraszam.